spokojnie, zaraz będzie jaśniej, po prostu nagrywam początek na końcu i koniec też na końcu, bo... Dzień dobry Szanowni Państwo, witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie, to Wasz ja, czyli Marek. Pogadamy o schronieniu z plandeki. Ja właściwie 90% czasu to używam hamaka, ale jak przychodzi jesień, zima i już nie ma robaków, które gryzą w twarz, no, w przód głowy. Lubię sobie czasami, nie? Na glebie. Tym bardziej jak robimy coś bardziej klasycznie, albo jak chcę zminimalizować trochę sprzęt, albo jak chcę przy ognisku sobie pospać. Niedaleko ogniska, bo plandeki są oczywiście wrażliwe. A jest takie rozstawienie tarpa. YouTuber, który prowadzi kanał Australijczyk, Scotty Goes Walkabout, chyba się nazywa ten kanał. To jest moim zdaniem trochę zmodyfikowany Adirondack, czyli też jedno z takich moich ulubionych, bo ja jak rozbijam plandekę w tej chwili, to właściwie albo rozbijam ją w takim ustawieniu Adirondack się nazywa, albo w pług po prostu. Tak mi jest najwygodniej mi się włazi, najwygodniej mi się śpi, jestem dobrze zabezpieczony i tak dalej. Spodobała mi się ta gunia, parę razy używałem jej z plandeką 3x3, to bodajże chyba z Helikonem Super Tarpem. Nie wiem, czy żeście kiedyś to widzieli. Ostatni biwak w zeszłym roku używałem Helikona, ale rozstawiałem chyba właśnie Adirondack. W każdym razie sprawdziłem, może się nie przyłożyłem jakoś super do sprawdzenia, więc nie stawiajcie na to pieniędzy żadnych, ale nie znalazłem, żeby ktoś sprawdzał i porównywał to rozstawienie w takiej klasycznej plandeki, czyli 3x3, 19 mocowań, 3x3 metry, jak to wygląda w momencie, kiedy się rozbije plandekę prostokątną. A mam od Wydry plandekę 4x2,90, nie pamiętam nazwy, to jest dokładnie taka sama, jak Bondo używa do hamaka. Tak naprawdę chcę zobaczyć, jak wygląda geometria, przestrzeń, chcę zobaczyć, czy da się na przykład zrobić tam kuchnię. Sobie wykombinowałem, że to może być dobre rozstawienie też na czatownię. Półotwarta jest wersja, pewnie większość z Was zna, widziała, może się nadziała gdzieś tam na to rozstawienie. Fajne, bardzo fajne, polecam, uniwersalne, można je szybko rozstawić na kijach albo na kijkach trekkingowych. Jak ktoś będzie chciał sobie sprawdzić, a na przykład zapomni kolejność czy sposób mocowania, a na przykład będzie gdzieś, gdzie nie ma internetu, to narysuję taką krótką instrukcję i wrzucę Wam gdzieś link w opisie filmu, to będziecie sobie mogli ściągnąć. Cholera, to już mnie zastanie noc. Pogadać możemy sobie, jak będzie szaro, ale najpierw sobie nagram rozbijanie. Kwadraciak. To poglądowo, nie? To jest od plandeka 3x3 od Helikona. Właściwe rozłożenie pojawi się za chwilkę po tym. Tylko najpierw muszę mieć co pokazać. 3x3. Jeszcze wilgotna, no szok. To najpierw przypinamy jedną krawędź, czyli jedne 3 metry. Tu będzie wejście. O, to może być tu. Sorki za tyłek, ale muszę się pospieszyć, bo zaraz będzie ciemno. O. Jedna krawędź 3 metry naciągnięta. Teraz łapiemy środek. Środek jest tu, ale mokra. Muszę ją rozwieść, bo to nie wyschnie o tej porze roku. Niestety. Bierzemy kolejny róg. A tu jesteś, dobra. Mówią, że stopę, czyli 30 cm. Trzeba sobie poeksperymentować, nie? Tak samo jak z długością kijków, bo są potrzebne do tego 2 kijki. Albo trekkingowe, albo byle jakie. No i trzeba poeksperymentować z tą długością tutaj, bo to nie daje tego tu, gdzie jest róg, do rogu, tylko przesuwam do przodu. No dajmy tyle, no powiedzmy, że to jest 40 cm, no okej. Można sobie to skorygować później, nie? Jakby co. Nie sprawdzają, czy się poprawiało. I to będzie nasz front. O. I teraz tutaj to, co zostało, ale wstyd. O, tu damy. No, trzeba trochę będzie poprawić. Trochę dalej odsuniemy. Tu damy kijek. W oryginale jest 1,50 m albo 1,45 m. 1,50 m mam do dołu mostka. No, czyli może być taki. Załatwmy 2 kijki. Mam nadzieję, że one później też zrobią robotę do tej właściwej konfiguracji, którą chcę sprawdzić. O, na szczęście tutaj tego nie brakuje, bo splątanina chaszczy. Pełno złamasów, żywych, martwych do wyboru, do koloru. I zrobimy sobie według regulaminu 1,50 m. Wiadomo, z tego się nie strzela. Tylny kijek zrobimy 1,15 m. 1,15 m, czyli do dołu paska gdzieś. To jest tyle. Dobra. Tutaj będzie 1,15 m. Dobra, a ten będzie 1,45 m, 1,50 m, czyli do
Mostka. Dołu mostka. O, tu, dobra. O, liściak. I suchy nawet. Spoko. O, już będzie trzeba na zimową piłę przeskoczyć zaraz. Co? Chyba... To jest 1,15 m? Może tak. No dobra. Nie zostaje na nos, to jest tylko rozbicie i złożenie, więc nie musi to być jakoś super... No ale też niech jest przyzwoicie, nie? Chociaż tak podstawowo przyzwoicie. Potrzebujemy sznurek. Może tu jest jakiś? Spokojnie, jestem przygotowany. I bierzemy dłuższy kijek. 1,45 m około. Jest uczciwie? Mogłoby być uczciwiej, co? Zobaczmy. Zaraz zobaczę, czy nie jest za ciemno. O. Trochę dalej dałem. O. Nie wiem ile, 20 cm. Dobrze, wejście będzie większe. Brązowy parakord do odciągów to może nie jest najlepszy pomysł, bo wiecie, nie? Można się wywalić. I sobie głupi ryj rozwalił. Lepszy jakiś albo odblaskowy, albo jaśniejszy. Chociaż te jasne kolory często to wcale nie jest tak, że się odznaczają, nie? O, i bierzemy też drugie mocowanie, ale tutaj ten kijek może być usunięty i wtedy można tego tarpa zamknąć bardziej. Ale tu twardo, a ręką ciężko. Ale dobrze, przynajmniej się będzie trzymać. O! No i zostaje daszek też jak w Adirondaku. Można go sobie... Wiadomo, nie? Trzeba uważać na ognisko. Chyba że byłby to tarp, czy byłaby to plandeka bawełniana, nie? Naolejowana czy coś. Wtedy ona jest odporna na iskry. Ale można sobie to przymknąć. Można sobie to odwinąć. O, bo tu jest dosyć dobre ten... Kalenica jest dosyć taka mało flakowata. Jest podłogi sporo. Cholerka, chyba trochę niefortunnie wybrałem kolor. Mogłem też ustawić bardziej w stronę resztki światła, bo jest dzisiaj od rana mgła, nie? Ktoś lubi na glebie. No ja lubię, ale zimą, nie? Bo latem lubię moskitier w hamaczku. No i komfort też jest inny. Ale tutaj można sobie zrobić odbite małe ognisko, tylko trzeba oczywiście uważać, nie? No jakby trochę wiało, można się zamknąć. Miałem Wam pokazać, co też jest mądre, co powoduje, że ten tarp jest... tak naprawdę jest wygodniejszy w przypadku złych warunków atmosferycznych, czyli zaczyna mocno wiać czy padać, to możecie się w nim bardzo fajnie zamknąć. Zaraz będzie dowód. Tylko trzeba wywalić tam ten kijek, nie? Powinien mieć więcej szpilek. Aha, ale mam przy wydrze. To sobie zapożyczę. Nie będę rozkładał dwóch naraz. Zaraz sobie rozłożę tego, złożę, a złożę tego drugiego. Wygodny, przestronny. Czekajcie, może zróbmy... Otworzymy. Trudno, no walnę się na to mokre. Cholera. O, ja mam 2,5 wzrostu, pamiętajcie, nie? O, kupa miejsca, nie? I dosyć długi daszek, bo to czasami ten daszek to jest taki, że jak pada pionowo, to luz, ale jak troszkę gdzieś zacina, zawieje, to ten daszek to już jest bardziej do wyglądania. A tu jest luzik, nie? Zresztą mówię, można dać ten kijek niżej, ona wtedy będzie niższa, ale będzie bardziej to zadaszenie wysunięte do przodu, nie? No. No jest podłoga. Prawdę mówiąc, nie jestem zwolennikiem leżenia na plandece. Wolę podłogę oddzielnie, bo w razie czego można wypieprzyć podłogę, nie? A podłoga może być z byle czego. I zamknijmy ją, żeby było widać, jak jest w wersji na kiepskie warunki. Wywalamy ten kijek po prostu. To można znowu zrobić od środka, jakby się na przykład w ciągu biwaku coś wydarzyło, nie? O. Jak mocno wieje, oczywiście rozbijając plandekę też trzeba zrobić to sensownie, nie? Co się... A, poluzowało się, dobra. Nie pod wiatr, nie może frontem do wody. Ja często tak robię oczywiście, bo mi się tak podoba, że sobie otworzę oczy rano, zobaczę sobie rzekę. Tu jest wejście. Oczywiście przeszkadza ten kijek, nie jest to taki... A co ty się odsuwasz tu? Już nie powinno. Można ją uczciwie napiąć. Nie powinienem robić za pętelki, powinienem za sznurki, bo wtedy też jest regulacja, nie? Ale też poglądowo. Powiedzmy. O. Jeszcze są z tyłu na grzbiecie pętelki, więc można sobie zrobić kubaturę większą, czyli odciągnąć gdzieś tam do drzewa albo na patyk. Całkiem spoko namiocik. Na człowieka, nawet ogra. Na graty. Ma trochę podłogi, chociaż ja bym i tak podłogę brał. Z tyłu nie będzie zaciekać, no bo jest wywinięta plandeka, nie? A teraz sprawdźmy, czy się sprawdzi w wersji prostokątnej. I zobaczymy sobie, jak gunia, czyli schronienie aborygenów, z nazwy, bo schronienie aborygenów wyglądało inaczej, wyglądało jak wigwam, albo jak jurta.
tylko skory. Jeszcze robiąc zdjęcia, przypiąłem ten daszek trójkątny, nie? Który w wersji otwartej też może robić dodatkowo jakby zacinał deszcz na przykład. Jest naprawdę spoko miejsca. Jeżeli mi jest wygodnie, to każdemu będzie wygodnie, bo jestem duży, nie? Po prostu. No, więc jak ktoś ma tam taki standardowy wzrost, nie wiem, 1,70 m, 80 m, to i plecak, no wszystko się zmieści, no. A ja chcę zrobić z prostokąta, żeby mieć jeszcze więcej miejsca, bo chcę wykorzystywać to też jako czatownię, nie? Czyli się zamknąć i z przodu powiesić tylko sobie firankę, czy tam szal snajperski, czy cokolwiek. Z uwagi na to, żeby oddać honor człowiekowi, który to wymyślił, spopularyzował, oczywiście link do kanału Scottiego znajdziecie w opisie. Ta też jest fajna, spoczko jest. Też ma dużo mocowań, bo tutaj to jest kluczem do sukcesu, nie? Ilość mocowań. Ja nie wiem, czy powiedziałem Wam przy rozbijaniu tamtej, czy się zakręciłem, ale trzeba pamiętać, że leżymy na wewnętrznej stronie, na lewej stronie, nie? Czyli rozbijamy, wiecie jak. O, tu jest wewnątrz, ta strona wewnętrzna. Będzie dobrze tutaj? Będzie widać? Chyba będzie, co? Ale to będzie Hawira, o matko. Może to być pewnie kilkuosobowe, nie? No dołek, ale mówiłem Wam, że ja nie zostaję na noc, więc to tylko poglądowo. Nie trzeba jakoś specjalnie w tym przypadku, bo normalnie to tak, nie? Dobrze nie spać w dołku, bo bolą plecy. Chyba że na brzuchu, to wtedy wygodniej, bo brzuszek może się wpasować. Jak się ma. I robimy trójkąt, czyli przypinamy środek. No szerokości jest takiej samej, czyli podłogi będzie tutaj tyle samo na szerokość, ale będzie dłuższa. O. Lubię jak jest tak napięte mocno, to fajnie wygląda, też takie jest ładne. Po prostu. Schludnie wygląda, widać, że jest uczciwie rozbite. A nie taki flak, nie? Od pasztetowej. I bierzemy róg. Tak naprawdę to ten róg można by było też przypinać później, nie? Żeby sobie od razu napiąć, ale można też poprawić. To już jak komu wygodnie tak naprawdę. Też przypniemy tak z pół metra może. Gdzie jesteś? Drugi? Damy? Drugi. O kurde! No tak, żem czuł, że będzie duże. Też nie jestem pewny, czy widzicie. Zaraz sprawdzę. Ale ogromne! Fajne. Czasami jest potrzeba więcej miejsca, nie? Czy szpeju, czy może druga osoba. O Jezu, ile dachu jeszcze zostało. Kurde, petarda. Jakby był niższy, to by... O. Można, nie? Dać go pod kątem. Toż się nic nie stanie. Ok. To nawet odbity do ziemi by przypiął. A, bo tu jest górka. Aha. Dobrze jest, tak jak chciałem. Wszystko się zmieści, wszystko. Jak weźmiemy, zutylizujemy kijek, to już będzie w ogóle willa. Zróbmy jeszcze jaśniej, żeby było widać cokolwiek. Teraz już możemy gadać, teraz już się nie martwię, że mi się zrobi za ciemno. Chociaż jest trochę za ciemno. Ale tak. Tu zostało tyle dachu, można bezproblemowo zapiąć to bezpośrednio do ziemi. O, fotki. Z kronikarskiego obowiązku usuniemy ten krótszy kijek i zamknijmy ją, żeby zobaczyć, jaki to jest kształt. No wejście to jest, kurczę, jak do tego, Pałacu Buckingham, czy tam gdzieś, gdzie jest duże wejście, nie? O. No bo teraz tak, jak mi się tam odpięło, to... Jakby to pokombinował, to spokojnie dwie osoby się wyśpią. Spokojnie. Tu jest kuchnia cała. To można wynająć normalnie i brać czynsz. First person Bushcrafter perspective. Kurde. Tu są gdzieś moje nogi. O tu. Tam jest jeszcze powierzchnia do wynajęcia. Baner by się przydał jakiś. Tam jesteście wy. Zamknijmy i teraz nagrajmy początek. Tu jest zawinięcie, nie? To jest to zawinięcie, gdzie jest podwinięta podłoga. O. No najpierw się przypina tę krawędź tutaj. To jest ta krawędź. Później się przypina grzbiet, czyli na środku. Za tą pętelkę na środku można sobie zrobić odciąg i ona będzie jeszcze wtedy taka obszerniejsza, ta chałupa, nie? Będzie kubatura większa. Nie będzie się tam szurało głową czy coś. No, petarda. Naprawdę petarda. O, to jest ten kijek, który ma tam powiedzmy 1,50 m. Dobra, dla równego rachunku. Tu
Tu zrobiłem normalnie samozacisk po prostu, najwygodniej, najszybciej. O. Tutaj jest ten drugi kijek, dałem go pod kątem, żeby było troszkę niżej. O, tutaj. On ma 1,15 m. Do dołu paska, pamiętajcie, jakby co, nie? To, co w 3x3 było na sznurku, taki daszek, bo był krótszy, no to tutaj styka do ziemi, ale tu jest górka. Usuńmy ten krótszy kijek i zobaczmy, jak to wygląda. Odpinamy daszek, odpinamy kijek, ale mgła nachodzi znowu, wow. Fajny klimat, ale wilgoć okropna. No, na końcu Wam powiem, po co tutaj byłem de facto. Usuwamy to precz i to możemy sobie przypiąć. A dobra, wydra ma małe pętelki też dlatego, że daje w zestawie szpilki, a szpilki są okrągłe, nie są takie szerokie jak śledzie, nie? To nawet by tak można było zapiąć. I jeszcze by była podłoga, nie? No, namiocik. I bardzo dużo pola manewru, bardzo dużo. Jakie są plusy? Szybkość rozstawienia, uniwersalność, przestronność, tym bardziej, że mając jeszcze na grzbiecie pętelkę można sobie zrobić odciąg, który powiększy kubaturę. Dobre wejście, wygodne, nawet dla ogra. Możliwość szybkiego zamknięcia, jak się na przykład wieczorem czy w nocy Was obudzi wichura, deszcz czy coś i można sobie ją zamknąć, że jest dobrym namiocikiem. Podłoga, jeżeli ktoś na przykład nie nosi oddzielnie. Jak jadę spać na glebie, to zazwyczaj mam podłogę. Kiedyś używałem starej plandeki, jakiejś Milteka, która się tylko do tego dodawała, bo przy pierwszym rozstawieniu rozleciała się, oczka powypadały. Aktualnie trochę z głupoty, bo przepadł mi gdzieś podkład ten, wiecie, podłoga pod podłogę od namiotu ultralekkiego i zamówiłem z AliExpressa chyba jakąś, taką samą drugą, więc ona ma tam chyba 2,10 na 120. I oczywiście jak przyszła, to znalazłem tamtą. Ale kurczę, bateria mi zdechła, zgubiłem wątek. Ale za to wyczyściłem sobie nos, o ja, jak dobrze. Na pewno plusem jest to, że jest dosyć zamknięta. Nie jest taka jak na przykład zwykłe A, czy jednospadówka, czy coś, że jesteście otwarci. Co jest jednocześnie minusem, jeżeli chcecie obserwować świat dookoła. Ale jeżeli są kiepskie warunki, no to dobre jest na pewno. Na pewno plusem jest to, że podłoga jest podwinięta i z tej długiej, gdzie możecie na przykład sobie ułożyć newralgiczny sprzęt, taki, który chcecie, żeby był najbardziej zabezpieczony, na przykład zamiast człowieka, się robi taka kuweta, nie? Że tam nie ma szpary. Jak ja używam na przykład plandeki oddzielnie i podłogi oddzielnie, no to tam jest dziura. Jak leje mocno czy coś, może się tam dostać woda. Tutaj to podłoga jest podwinięta, jest zrobiona ze ściany, więc nie ma przerwy. Plusem jednocześnie i minusem jest to, że jest podłoga, czyli trzeba dobrze zobaczyć, w którym miejscu ją rozbijacie, żeby nie było żadnych, wiecie, wystających patyków i tak dalej, bo może się podrzeć na pewno. To są dosyć wytrzymałe materiały, ale no wiadomo, nie? Patyk będzie jakiś ostry, coś tam źle traficie i będzie pech. Minimalizacja wagi na pewno, jeżeli komuś na tym zależy. Minusem jest też to, że no to nie jest jednak namiot zapinany z siatką, więc jak są jakieś robale, to przyjdą, nie? Tak czy siak. Ale jest to jednocześnie namiastka namiotu, która jest spoko. Helikon waży chyba 700 gramów, no moja sola, ale mojej soli nie mogę w ten sposób rozbić, bo ona jest typowo pod hamak, nie? Ona jest sześciokątna, ma mniej mocowań i tak dalej, ale waży pół kilo, a jest wielka. Wydry nie wiem ile waży. Też pewnie tam 800 gramów, może 900. Trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chcielibyście sobie wybrać plandekę pod tego typu rozstawienia, no to musicie zwrócić uwagę, żeby ona miała, ta plandeka, 19 mocowań, czy tam kilkanaście mocowań, nie? Żeby nie była tylko na rogach i na środkach, bo wtedy jest no, mniej uniwersalna, nie? Ale zazwyczaj plandeki mają chyba 19 mocowań, przynajmniej te kwadratowe i te prostokąty takie 4x3. Jeżeli macie plandekę 3x3, to nie ma potrzeby kupować większej, bo 3x3 ma naprawdę ogrom miejsca. Pamiętajcie, że jestem duży, jest mi tam mega wygodnie, a z tym też bywa różnie. Czasami te bardziej zamknięte konfiguracje mają małe wejście, no wtedy się męczę, nie? Muszę się poskładać jak Transformers, żeby się wśliznąć. Takie sobie, nie? Jeżeli chodzi o komfort. Jeżeli chodzi o komfort, wychodzenie na przykład siku w nocy też jest tak sobie, no wiadomo. Na pewno warto spróbować. Jestem ciekawy w ogóle, jeżeli używacie plandeki, to używacie 3x3 czy prostokątnej? I czy na przykład robicie tak jak ja, czyli właściwie jeżeli nawet głównie hamak przez resztę sezonu, to czy jesień, zima przesiadacie się w ogóle na plandekę na glebie, czy przesiadacie się na namiot, czy się nie przesiadacie, czy hamak cały rok. Bo ja nie powiedziałbym, że się przesiadam z hamaka na plandekę, bo hamak to jest wciąż mój ukochany sposób na spanie. No bardziej, że no właśnie nie trzeba szukać płaskiego, suchego, w miarę równego, nie trzeba się martwić o patyki, nie? No ale waga i tak dalej, i tak dalej. Koszt też, nie? No bo tutaj właściwie jak chcecie mieć niedrogie schronienie, no to kupicie sobie tanią plandekę 3x3, nawet nie wiem, z Ali. Pewnie można znaleźć przyzwoite, chociaż część to
takie dziadostwo się rozłazi w rękach. No ale załóżmy, że ze 150-200 zł karimata czy materac, śpiwór i jest właściwie całe spanie. Czy jeżeli jak chcecie sobie sprawdzić tego typu rozstawienie, a macie mniej mocowań, to wszystko stracone? No nie. Stare sposoby. W materiał szyszka, pętelka i można sobie to rozbić, nie? Na próbę. Tylko też trzeba ostrożnie, no bo może szyszka to jest awaryjny sposób, ale no coś, co jest nie ostre i nie uszkodzi Wam plandeki, nie? Ale można złapać. Kamyk okrągły, cokolwiek, żeby sobie sprawdzić, czy Wam pasuje na przykład, bo pewnie nie każdemu będzie pasować. Plusem jest też to, że można ją dobrze przyszpilić, na przykład jeżeli wieje. I plusem jest też to, że jeżeli mocno nie wieje, a chcecie ją rozstawić, to właściwie od bidy jest potrzebne 5 śledzi albo szpilek przyniesionych albo zrobionych na miejscu. Naprawdę jest to mocno uniwersalne rozwiązanie, na pewno jedno z najfajniejszych takich, nie? I warto je sobie sprawdzić, pomieszać sobie style i czasem ultralight, czasem hamak, a czasem właśnie taki trochę bardziej tradycyjny bushcraft, gleba, ogniseczko, blisko, coś szczególnie jak zimno. Bondo nie śpi na ziemi, ale jak z przymasem na przykład o sobie wyskoczymy w zimę, to plandeka w środku ma ognisko, petarda, nie? Szczególnie jak właśnie mróz, czy śnieg, czy coś, to jest fajnie się śpi, no takie... Raz, że klimatowe, a dwa, że no też cieplej po prostu. Więc polecam sprawdzić. Jeżeli nie znacie, nie wiem czy znaliście to rozstawienie czy nie, jeżeli nie znaliście, to może spróbujcie następnym razem na biwaczku. Szczególnie teraz, kiedy już jest większa szansa, że się nie obudzi z bąblami na gębie. To chciałem powiedzieć. Sam sprawdziłem, więc teraz myślę, że w weekend na pewno będzie gunia grana, prostokątna, a może kwadratowa? Przemyślę to i muszę sobie zobaczyć jeszcze, jak sobie wycyrklować właśnie to wejście, żeby tam wleźć, na przykład o świcie, zamknąć się jak najbardziej, tylko sobie powiesić z przodu albo siatki maskującej kawałek, albo tego takiego siatki maskującej, albo tego mesza takiego z nadrukiem, albo może wystarczy jakiś szal snajperski, żeby się zasłonić, żeby właśnie można było ptaki fotografować czy coś. Więc to będzie taka moja namiastka też czatowni. Właściwie to był główny mój cel, żeby sobie to sprawdzić, nie? I będzie można się w środku ruszać. Ten prostokąt mi pasuje. Nie myślałem, że będzie aż tak fajnie to wyjdzie, nie? Z tą geometrią zastanawiałem się, jak to wyjdzie. Ale wyszło super. Idzie chłodne, więc trzymajcie się ciepło i idzie wilgotne, a tu jest teraz, kurczę, nad Wisłą taka wilgoć, taka mgła, że koniec świata. A, miałem wam powiedzieć, dlaczego tutaj jestem. Widzieliście tutaj parę filmów na pewno. Widziałem bielika. Ło, bielik, nie? Przyjechałem sobie z długim obiektywem. Zobaczyłem parę, ale bardzo daleko, nie było szans, nie? Na fotki. No i przyjechałem sobie z 2 razy przed robotą, mocno rano, skoro świt, na chwilkę, żeby, no, a nuż się uda, nie? No zazwyczaj wiadomo, nie? Po świcie i przed zmierzchem ptaki są najbardziej aktywne. I zobaczyłem, że są 2 pary. To dobrze, że siedziałem, bo nie wiem, czy bym ustał na nogach. No i udało mi się chyba za drugim czy za trzecim razem je ustrzelić, nie? No, ten Tamron to jest... Przydałby się prawdziwy obiektyw do zdjęć ptaków. Canon albo Sigma jakieś kolabo, to zapraszam. Tamron z systemem R. Dużo ludzi narzeka. Niektórzy mówią, że świetny, widziałem świetne fotki, ale to nie jest 100% kompatybilne, tak jak Tamron mówi. Tamron twierdzi, że ich obiektyw 150-600 G2 jest totalnie kompatybilny z R6 Canon. To dźwięk przy ostrzeniu, nie? Znaczy przy próbie ostrzenia. Tamron, coś jest nie tak. Chciałem powiedzieć, że byłem tu przez bieliki, to był główny powód. I chciałem się pochwalić, bo jak na ten obiektyw, który... Kiedyś myślałem, że może to jest user error, nie? Ale no wiem już, jak ustawić aparat i wiem, robię innymi szkłami zdjęcia i wiem, że umiem zrobić ostre zdjęcie, nie? Wyłączona stabilizacja, włączona na statywie z ręki, na monopodzie. Przetestowałem wszystkie możliwe i niemożliwe opcje. Klops. No ale ustrzeliłem, jak na ten zestaw i moje umiejętności i skradanie się, wiecie, nie? 130-kilowy Apache. To i tak wyszło nieźle. Znaczy wyszło nieźle. Nie mi oceniać, nie? Nie jestem fotografem przyrody, zawodowcem, ale jestem zadowolony i w ogóle zdjęcia zrobiłem, ale ja jestem szczęśliwy, a poza tym obserwowanie tych 4 sztuk orłanów, nie? Nie orłów, orłanów, jastrzębiowatych, czyli bielików, największych ptaków drapieżnych w Polsce. To była petarda. Siedziałem jak hipnoza. Dobrze, że w ogóle zdążyłem zrobić jakieś zdjęcia, bo kurde, siedziałem jak wryty, nie? Jaram się jak dzieciak, ale to nie będę was już męczył. Ale obejrzyjcie parę fotek tych takich, wiecie, najlepszych, nie? Najlepszych z najgorszych. Może będziecie oglądać w 480p i to będzie, sobie pomyślicie, że
słaba jakość filmu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Następny film na pewno z lasu, bo jesteśmy już umówieni z Mati. Będzie weekend, właśnie zobaczymy. Może na glebie, albo miksowany może. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się zobaczymy. Do zobaczenia.